Hi, my name is Jeff VandemMeer, and my latest book is Finch. It's about a reluctant detective who has to solve a very difficult murder involving two people who seem to have fallen from a great height and are now found in an apartment in a city, a fantastical city that has been occupied by an inhuman force. And this detective must navigate a landscape of rebels and sympathizers to try to solve the case without getting killed. Proszę Państwa, witam serdecznie na spotkaniu z pisarzem i pisarzami właściwie, Jeffem VandemMeerem, Neilem Williamsonem. Mówić będziemy o literaturze nowej, najnowszej, o tym wszystkim ciekawym i niesamowitym, co dzieje się we współczesnej, nie tylko fantastyce, ale w ogóle literaturze współczesnej. In the US, at least, I think we're in a period of extreme fragmentation, which is a good thing. You do have some dominant subgenres, like steampunk, which is on the ascent, and which every publisher and marketing department in the US is trying to slap a label of steampunk on something because that's what seems to be selling. In fact, if you go to my blog, you'll see that I have an April Fool's joke where I've rebranded several books like Slaughterhouse-5 as steampunk. It's a really exciting time because even ebooks are a good opportunity for a lot of new writers to get a foothold in the market, and there's so many more international writers being published or at least talked about in the US, which is changing the way that the genre subculture perceives of science fiction. So it's not so much that in terms of what's interesting in art is classifiable under some new movement, as that there are so many different things happening that, like I said, the genre is fragmented in a really nice way. In the UK, yeah, I think there is still a clear definition by genre in a lot of the science fiction market. I would say certainly in Scotland, the major writers who are writing in space opera or traditional fantasy. But there is also an opportunity in the mainstream market to bring in elements of fantasy, elements of magic realism into more experimental kinds of works. Moim zdaniem jest totalne rozbicie i totalna fragmentacja. Znaczy ciężko tutaj, są śladowe ilości pisarzy, którzy potrafią przeskoczyć jakby z jednego warunkowania kulturowego, tak jak Dukaj, który stał się pisarzem, z pisarza gatunkowego stał się pisarzem rozpoznawalnym jako pisarz głównonurtowy. Natomiast strasznie ciężko się jest przebić z pisarzą, jeśli już raz zostanie w jakiejś niszy osadzony, tak jak właśnie Witrzosta, który tą swoją książką ostatnią nie trafił do nikogo, bo to jest po prostu powieść, która już nie jest ani dla fantastów, ani dla głównego nurtu, który jest przyzwyczajony do tego, że to jest fantasta. Ale są zjawiska odwrotne. Zresztą są pisarze czysto głównonurtowi, którzy piszą książki fantastyczne i one w zasadzie w głównym nurcie są doceniane. Najlepszym tego przykładem są balladyny i romanse, które są książką fantastyczną stricte, ale napisane w głównym nurcie i docenioną i nagradzoną. Spotkanie było bardzo ciekawe, ciekawi goście byli i mówili dużo rzeczy o rynku amerykańskim, który jest nam dosyć nieznany, natomiast samego autora Jeffa VandemMeera cenię przede wszystkim za to, że w każdej swojej książce stara się przekazać coś nowego, spróbować jakiejś nowej formy, która jest, że tak powiem, u nas nieznana. Spotkanie było na pewno bardzo interesujące, jest to jeden z ciekawszych tworzących fantastykę pisarzy. Przede wszystkim cenić go należy za niestandardowe pomysły, ciągle nowe i doskonały język. Jest doskonałym pisarzem warsztatowym, przekracza granice gatunków, dlatego może spodobać się każdemu, nie tylko fanom fantastyki.